Akcja! Akcja! Słuchajcie, kolejny odcinek o naszych... uchwytach na długie przedmioty. Bardzo długie przedmioty. No właśnie. Także mamy kolejne dla Was propozycje i nasze pomysły, jak wykorzystać ten kawałek plastiku, który już właściwie jest w sprzedaży. Po kolei, Bartek, co odjedziemy? Dobra, słuchajcie, zaczynamy odcinek z wysokiego C, przechodzimy do naszych czerwonych skrzynek. Na pierwszy rzut idzie linia Prime, czyli większa od Pro, głównie jeśli chodzi o tą długość, 53 cm, bok zostaje bardzo podobny, 30 kilka centymetrów. Oczywiście wiemy o tym, że nasze kubełki pasują na wszystkie linie, więc tutaj nie jest żadnym zaskoczeniem, że to, co mamy na Pro, możemy sobie przenieść na Prime'a. Następnie pamiętamy o tym, że nasze kubełki nie są nie tylko do wersji czerwonych, żeby tutaj ci, którzy oglądają po raz pierwszy ten temat, wiedzieli, że w zestawie takim pięknym, który tutaj trzymam w ręce, jest komplet wszystkiego łącznie z insertami. Ale jak już mamy te czerwone, mocne skrzynki, to możemy też przewieźć cięższe tematy i w tym wypadku korzystaliśmy tutaj z takiej możliwości, że mieszadła i tak dalej, czyli rzeczy, które są generalnie, nawet jeśli gdzieś po przekątnej weszłyby do największej skrzyni, zajęłyby nam znaczną część tego tematu. One często są też brudne, a przynajmniej mokre. Ale one są takie nieukładne, no nie? Że jak już się włoży takie coś do skrzyni, to ono robi kompletny bajzel i właściwie niewiele więcej może Samo się bardzo nie uszkodzi, ale może coś uszkodzić, coś się może zaplątać. Wyciągnięcie czegokolwiek z tej skrzynki z czymś takim w środku jest już na pewno pewnym kłopotem. Że jak takie mieszadło po robocie myjemy w jakimś wiaderku albo coś, to ono jest mokre. Tak, niech sobie obecnie sobie je tutaj, po prostu... Słuchajcie, mamy przegrody regulowane, w związku z tym my decydujemy o tym, ile i w jakiej kombinacji te rzeczy wkładamy. Nie ma jakiegoś jednego układu pod jeden rozmiar. Mamy tych przegródek do każdej z kuwet po 5 sztuk, a zatem jeśli potrzebujemy 5, to mamy 5. Jeśli potrzebujemy tylko 2, no problemo. I słuchajcie, wkładamy sobie coś takiego bez żadnego kłopotu. Drugi temat, który być może nie jest od razu z mieszadłem kojarzony, ale jest długim przedmiotem, często niebezpiecznym i na pewno nie mieszczącym się w większości skrzyń, to jest piła, tak? To jest piła. W tym wypadku mamy piłę 55 cm, rękojeść i tak dalej. No duży temat, tak? Mam też skrzynki wcześniej na własny prywatny użytek, w których w zestawie jest piłka. Ta rzecz lubi spaść, ta osłonka, która jest, dlatego bardzo sensownym jest mieć takie fajne miejsce, gdzie sobie to będziemy przewozili, być może nawet tym ostrzem do środka, tak żeby nie ryzykować. Ale Bartek, wygraj temat, że ta piła jest nieregularny kształt i że przez to, że właśnie mamy te przegródki takie bardzo łatwe w dopasowaniu, możemy na dole, gdzie piła jest węższa, zrobić sobie Grzegorzu, inaczej. Już pokazuję. Nie mówimy, tylko pokazujemy. Proszę bardzo. Mamy tu górę, ja tak? Cię, Bartku, tylko inspiruję. Dziękuję Ci bardzo. I teraz jest taka sytuacja, że u góry mamy ten rozstaw dopasowany do tej szerokości, a żeby zapobiec takiej historii, u dołu sobie to klinujemy. Możemy bardzo mocno, możemy z lekkim luzem, ale to już nie drgnie w tym momencie. I teraz słuchajcie, od razu cała nasza konkurencja, czyli ToughBuild, Milwaukee, DeWalt, Flex. Słuchajcie, czyli cała Ameryka produkowana w Chinach już od razu z mety przegrywa, ponieważ nie są w stanie tych swoich elementów na praktycznie tylko poziomicę dopasować w taki sposób, Nie są tak uniwersalne. tak uniwersalny sposób, co nasza kochana polska firma Kublik. Słuchajcie, dopiero się rozpędzamy. Piotrze, po Twojej Tu mamy, stronie... tak, tu jest jeszcze jedno mieszadło, ale to jest ten sam Po Twojej temat. stronie coś, co się już pojawiało w odcinku, ale przypomnijmy dla tych, którzy, jak mówię, po raz pierwszy, coś, co jest bardzo istotne. Mówimy o prowadnicy Do zagłębiarki. do zagłębiarki. Słuchajcie, to ma długość, zaraz to zmierzymy. To jest metrówka. Tak, jest metrówka. Oczywiście, wiecie, są producenci, na przykład Bosch ma takie prowadnice, jest 80, 110, 160. Słuchajcie, są i po 200, ponad 2 metry, dlatego że to jest do cięcia prostego, dłuższych jakichś płyt. To się łączy, ale to jest istotne i to też analizowaliśmy. Mówiliśmy o szerokości, mówiliśmy, że do tej pory, jeśli jest inaczej, poprawcie nas.
wszystkie prowadnice na rynku, czy to takie stosunkowo wąskie, a nawet te szerokie, zmieszczą się, bo mamy aż 25 cm. Ponieważ tak naprawdę przy naszym uchwycie nie ma istotnego znaczenia szerokość, Bo mamy ponieważ te przegródki są dosłownie co kawałeczek, więc tak naprawdę każdą taką taki element zmieścimy i zabezpieczymy. Słuchajcie, jest to, można powiedzieć, gęsty grzebień. Piotrze, nie czuj się urażony. Przechodzimy do tematu. Dobrze. Bartek, u nas gęsty grzebień to ja, bracie prawie łysy, Piotrek łysy, a ty? Ja jestem przed wizytą w Turcji. Jedziemy dalej. Dobra. Słuchajcie, żartujemy sobie, ale teraz to już Piotruś, jest... chodź tutaj. Teraz to już jest naprawdę... A nie, czekajcie. Hop, stop. No. Nie zatrzymuj kamery, wróć, bo jest świetny temat. Słuchajcie, na naszej grupie Kubrick, skrzynie narzędziowe, warsztat, samochód, budowa, pojawił się super post. Wrócimy teraz do naszego tematu nawijak. Chodź Bartolini, bo ty znasz temat. Ja się w kącie schowałem. Chłopak, ponieważ tak, jest ten element, który sprzedajemy i to jest oddzielnie ten rozgałęźnik. Listwa elektryczna. Możemy kupić albo samą... sam nawijak, albo nawijak z listwą elektryczną. Tak, ale to do podłączenia, tak? Ale zawsze bez kabla. Ale zawsze bez kabla. I teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby do tego dołączyć taką przejściówkę. Czyli dopina kabel. Czekajcie. Chodź tutaj Tomek z kamerką, bo to jest naprawdę super pomysł, super inspiracja w ogóle, dzięki koledze. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dostaniesz od nas taki nawijak. Wiemy, że sobie kupiłeś, ale dostaniesz drugi. Zobaczcie, on sobie do tego domontował to. I teraz sobie myślę, na cholerę. Taki ogon. Ale to jest o tyle fajne, że zobaczcie, on może sobie teraz do tego ogona domontować każdy handlowy przedłużacz, jaki chce. Czyli jak on idzie na przykład na robotę, potrzebuje cienkiego przedłużacza 25 metrów, to sobie nawija 1,1. Czyli nie zależy mu tyle na grubości, co na długości. Tak, i sobie wpina do tego, tak, i ma 25 metrów cienkiego przedłużacza z rozgałęźnieniem, tak? Dokładnie tak, ale domyślamy się, że ten sam człowiek, który już wykonał tym cienkim kablem swoją robotę, może potrzebować, nie wiem, podpiąć jakiś ciężki młot wyburzeniowy, jakąś cyrkulatkę, Grubszy. cokolwiek. I wtedy, Krócej, ale grubiej. I wtedy potrzeba mocniejszego kabla. Doskonały pomysł, bo nie musimy za każdym razem przykręcać tego przedłużacza. Wystarczy tylko do tego naszego ogonka wpiąć Robimy sobie to, tak, robimy to raz z jednym krótkim, a potem nawijamy taki, jaki chcemy. I robi w ten sposób, że tu ma jeden, ten handlowy, Tak. wpina i od razu ma 1, 3. Dokładnie, można tutaj kupować. To jest świetny patent. Myśmy rozważali też dawanie z naszej strony kabli, natomiast musicie pamiętać, że Kubrick to jest firma jednak o zasięgu nie tylko europejskim, ale globalnym i tych standardów jest bardzo wiele, dlatego żeby nie utonąć w tych wszystkich rodzajach, dostarczamy takie rozwiązanie. Przepraszam, to była dygresja. Przypomniało mi się, bo to naprawdę świetny temat. Myślę, że wielu z Was skorzysta. To było na naszej grupie, ale rozumiem, że za pomocą tego YouTube'a można Jarek obejrzeć. Surgiel, dziękujemy Ci. Słuchajcie, to jest tylko przykład tego, jak nasza grupa jest pomysłowa. Ale jedziemy dalej. Pomysłowo wyjeżdżamy, panowie. Proszę Piotrze, zrób mi tutaj miejsce, bo jadę naprawdę dużym zestawem, tak? Wjeżdżamy z łanem czerwonym. To już jest naprawdę sytuacja niebagatelna. Popatrzcie, mówiliśmy o tym, zaczęliśmy od takich w poprzednim odcinku niewinnych dłut. A teraz z jednej strony też nie chodzi o to, że tutaj mówimy, że to jest ta kombinacja jest idealna, ale dla przykładu, tak? To jest ciężkie. Dla przykładu, popatrzcie, mamy wiertełka, takie, które się mogą wydarzyć. To jest 3 kilo. Słuchajcie, widiowe wiertełka, tutaj 100 cm, tak? Setka. Zmieściłoby się ich bardzo wiele. Następnie mamy młotek, również ciężki temat. Popatrzcie, jak to, 3 kilo, no. jak to stabilnie się wszystko zachowuje. Normalnie, tak. Jak włożymy, tutaj nie ma takiego wrażenia, że coś się za chwilę tak, że urwie coś- i tak dalej. Dlatego taki młotek również, no wiesz, Może się oczywiście urwać bez wrażenia. no to zawsze jest taka szansa. I coś, co się też wydarza, popatrzcie, tutaj mamy takie podpory, rozpórki, które też śmiało weszły, natomiast w gwoli ścisłości i dla użytkowników tutaj wprawnych, w przypadku tej drugiej strony, która ma taki odbój gumowy, antypoślizgowy, musieliśmy to odkręcić, tak? Musieliśmy to odkręcić, ale to jest minuta 8, a nie musieliśmy drugi raz wracać do samochodu po to.
I to jest taka historia. Dobrze. To jest nasza jedna strona, która pokazuje, że 6-7 ciężkich tematów weszło, Ale licząc... Co ty? Dawaj, drugą Słuchajcie, stronę. Bądźcie panowie poważni. Ja wam tylko przekręcę i zanim sobie zrobicie krzywdę, pokażmy widzom to, co was tak absorbuje. Widziałeś takie coś? Tak, to jest przedmiot tortur. Piotrze, z drugiej strony Mamy zaciski bardzo długie. Proszę, zobaczcie. ściski stolarskie. Albo i nie tylko dla stolarzy. Taki długi jeden i tu mamy To takiego jest osobny szpeja. temat, to jest osobny. No ale tu mamy z tej strony też, zobacz, to jest takie dosyć długie. To jest, ja sobie to na chwilkę ale wezmę. O, zobacz, ale to też jest ciężkie. To jest bardzo ciężkie. To może na przykład zastosować przy robieniu baniek komuś Mydlanych. Teraz prośba jest taka, jakbyś postawił to przodem. Trzymaj. No. tak Ja będę jest. operatorem wózka. Tak jest, tak jest. Popatrzcie, kolejne nasze dwa akcesoria super się wiążą ze sobą. Mamy tutaj ten pistolet lancę taką do podgrzewania. Do robienia baniek. Do robienia baniek. Takich, wiesz. Okres chorobowy jest pewnie przed nami, niestety, więc to się przyda. I mamy przewód do butli. Oczywiście czujne oko naszych kubrikomaniaków może wyłapać, że to jest pod kartridże, a to jest pod butle, ale mniej więcej chodzi o ideę. Mamy rzecz, która często jest też rozgrzana i tak dalej, Po wielka. robieniu baniek. Po robieniu tychże baniek. Znajduje spokojnie miejsce w polipropylenie, który jest tworzywem, przypomnijmy, bardzo wdzięcznym, jeśli chodzi o odporność na chemikalia i inne rzeczy, ale też jeśli chodzi o temperaturę, zakres jest znaczny. I mamy taki nawijak, nie tylko kabel, ale przewód Gazowy. gazowy. Fajny temat, bo słuchajcie, mamy coś takiego, tak, po robocie sobie to zwijamy i super, podkreślamy to cały czas. Jeżeli tego nie używamy, nie zostaje to na skrzynce, odwieszamy na ścianę, tak? Zobaczcie, bierzemy sobie to i odwieszamy na ścianę, prawda? I sobie czeka, kiedy będzie znowuż potrzebne. I teraz idziemy do ostatniego elementu czerwonego, który odstawiłeś, Piotrze, No, to czekaj, ja który jest wyjadę. również bardzo, bardzo ciekawy. Bierzemy teraz skrzyneczkę Pro, też moim zdaniem z ciekawym aranżem. Przypomnijmy Bartolini, że system Pro jako jedyny, najmniejszy system nie ma molec z przodu. Nie ma molec z przodu. Ma te molety, mają te wysokie skrzynki w systemie One i w systemie Prime, ale w systemie Pro nie ma ich. I też ważne, że w przypadku skrzyni mamy z boku dwie molety. W przypadku z tych skrzyni większych możemy mieć 4 w jednej skrzyni. Mówimy oczywiście o większych Przypominamy, jeśli już to poruszyłeś, przypominamy, że akurat w przypadku akcesoriów kubrikowych, czy to nawijaka, czy uchwytu na długie przedmioty, te dolne inserty, te dolna para insertów, czy to na szufladzie, czy to na skrzynce, ona ma ciut mniejszy rozstaw. To służy do sytuacji, gdzie już użytkownik przy pomocy Custom Connectors montuje sobie jakąś płytę, coś swojego i potrzebuje tych dodatkowych punktów wsparcia, one są w innym rozstawie. Ale wracamy do Pro, bo nam umknie. Ważny też jeszcze podkreślmy, że dokładnie te same rozmiary, czyli te same akcesoria pasują do wszystkich kubrikowych systemów. Dokładnie W tak. związku z tym, jeżeli się przesiadacie z naszymi akcesoriami z małego systemu, bo macie potrzebę pojechać na małą robotę do ciasnego środowiska z małym systemem, to sobie zakładacie to, ściągacie na przykład ze ściany i zakładacie do małego systemu, do średniego albo do dużego. Nie musicie zmieniać akcesoriów. Słuchajcie, odsyłamy do naszych rolek, odsyłamy do naszych innych filmów. Zrobiliśmy masę takich ujęć, gdzie jeden zestaw, czy to nawijaka, czy uchwytu, wędruje przez wszystkie Pomiędzy słupki, systemami. przez ścianę, na kobyłki i tak dalej. Dobra. Słuchajcie, idziemy do Tu, tematyki, no. która tutaj została poruszona. Kolejna rzecz, która nam się wydaje użyteczna, to jest sytuacja różnego rodzaju szpachelek, kielni, glet i tak dalej, grzebieni. Też sytuacja, w której możemy tego sporo pomieścić. To wszystko może być ostre, mokre, a na pewno potrzebne. I słuchajcie, możemy sobie to zrobić oczywiście w taki sposób, żeby były pewne luzy. Myśmy tutaj to starali się tak umiejscowić, żeby nie latało, ale wyobrażam sobie użytkownika takich narzędzi, który choćby na czas schnięcia, tak, kończy pracę, umył narzędzia, wraca do samochodu albo zostawia sobie te skrzynki, no i chce to mieć w jakimś porządku. Nie chce, żeby się mu to ubrudziło na podłodze, nie chce zalać innych narzędzi w środku, które mogą być na to wrażliwe i odkłada sobie te wszystkie historie w ten sposób. Oczywiście w trakcie pracy ubrudzone raczej nie.
Wyobrażam sobie, Bartek, że konkurs, który niedawno ogłosiliśmy na naszej grupie, właśnie na tym polega, bo ja uważam, że każdy, kto szanuje swoje narzędzia, ma już jakiś pomysł, żeby właśnie wysuszyć to, zanim włoży do środka. I popatrzcie, o I ile... na pewno ludzie to nawet przed naszym patentem jakoś sobie radzili z Przyszło tym im to do tematem. głowy. Pamiętacie, jak tak. zaczęliśmy jeden z naszych odcinków i mówiliśmy, że to jest uchwyt na narzędzia długie, bardzo długie i nie tylko, nie? Kłamaliśmy, I w tym wtedy wypadku, słuchajcie, o ile tam do utrzymania czegoś długiego potrzebowaliśmy i elementu przelotowego, i tego dolnego kontenerka, to tutaj wykorzystujemy je zupełnie autonomicznie. To jest do odwieszania, tutaj też możemy do tego Słuchajcie, mamy 2 pięterka. No patent jest prosty, tak? No chodzi o to, żeby tak umieścić te przegrody, żeby coś się zaklinowało. Łatwiej jest przy takim kształcie klinowatym, przy jakimś kształcie bardziej równoległym. Też możemy tak dobrać te przegrody, że spokojnie to odwiesimy. Te tak? dłuższe tutaj do przelotowego, te krótsze tutaj na dół do tego kontenerka. Pokażcie panowie drugą stronę. Proszę A druga strona, Groźnie, proszę bardzo. groźnie. Tu mamy... Co to jest? Słuchaj, Do czego to jest? to jest do cięcia, wiesz, wędliny. Nie, to moim zdaniem to jest oczywiście piła do jakichś tutaj pustaków, cegieł z widią. Dobra, tu mamy piłę i tu mamy też taką podobną piłę, Tak. też z dużymi takimi ząbeczkami. No ale zobaczcie, jak Ale fajnie, długa no jest, nie no. zobaczcie, jakie to jest ostre, niebezpieczne. No tak, Łatwo zahaczyć o spodnie gdzieś, tak? W momencie, jak sobie to ułożymy tutaj, nawet gdyby to było, zobaczcie, no nie, w taki sposób, jak pokazuje, że to, a w drugim coś drobnego, No. to właściwie A popatrzcie, zrobienie sobie tu jest- krzywdy tą piłą jest... Patrzcie, ile tu Bardzo jest- prawdopodobne. Patrzcie, ile tu jest miejsca. Tak, i Można to sobie obok siebie, dać 3 piły, a to też tak? wiesz, tutaj nie wiem jakbym się starał, no nie wejdzie nam, a tutaj nam wejdzie. Czy to możemy, chociażby w I ten fajnie, sposób. bo jeszcze raz pokreślam, takie piły, tak, których rzadko używamy, wrzucamy na ścianę To i jest, sobie są. słuchajcie, tutaj myślę, że powoli kończymy. Przypominamy o konkursie, który jest. Aż 50 zestawów. Ktoś mi cały czas to bierze, ale ja z uporem maniaka pokazuję. 50 takich fajnych woreczków, 2 kuwety, 10 przegród, wszystko jest po prostu. Potrzebujemy tylko Waszej interakcji. Czy to wpisu, czy to zdjęcia, czy filmiku. Oczywiście kto włoży więcej wysiłku. Bardzo jestem, Bartek, ciekaw tych pomysłów, bo temat jest naprawdę niesamowity. Każdy na pewno w jakiś sposób sobie do tej pory radził z tym. No ale w jaki? No właśnie, jakoś sobie radził. Nie wszyscy, teraz na wyciągnięcie ręki za parę groszy mamy gotowe rozwiązanie. I teraz troszkę zapowiadam i spoileruję kolejny odcinek. Mianowicie nie kończymy tej historii, nie ciągniemy, mam wrażenie, jej na siłę, bo poza tym, że mówiliśmy o długich przedmiotach, okazało się, że masa krótkich też wejdzie, różne kombinacje na skrzynkach. Tak, on pełni jeszcze rolę bardzo fajną, stacjonarną i warto byłoby opowiedzieć, co by się nadało na ścianę, która Bartek. jest... Ale nie spoilerujmy, to będzie w następnym odcinku. Następny odcinek.